Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Ci, w jaki sposób prawidłowo zatopić siatkę na elewacji ze styropianu. Powiem, o czym należy pamiętać, aby nie popełnić błędów. Zapraszam Cię do oglądania oraz zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Im będzie ich więcej, tym więcej postaram się przygotować filmów w przyszłości. Przed przystąpieniem do prac w pierwszej kolejności powinniśmy przygotować powierzchnię, którą będziemy zaciągać klejem i siatką. Styropian powinien być zakołkowany, jeśli jest to wymagane. Okna i narożniki powinny być odpowiednio obrobione narożnikami aluminiowymi z siatką, a cokoły listwą startową lub okapnikową. Przed samym zaciąganiem elewacji klejem i siatką należy pamiętać również o tym, żeby dobrze przytarować styropian tak, by był jak najbardziej równy. Zatapianie siatki zaczynamy od naciągnięcia powierzchni klejem. Możemy to zrobić przy pomocy pacy gładkiej lub zębatej. Następnie nakładamy siatkę. Czynność tą najlepiej wykonywać we dwóch. Jeden trzyma siatkę od góry, drugi od środka do zewnątrz rozciąga i zatapia siatkę w kleju, który został wcześniej nałożony. I teraz chciałbym powiedzieć Ci, jakie błędy są popełniane najczęściej na tym etapie prac. Otóż często bywa tak, że wykonawca lub pracownik przygotowuje klej w brudnym wiatrze, co w efekcie podczas zatapiania siatki będziemy mieć uporczywe grudki, które nie pozwolą nam idealnie jej zatopić, tak aby powierzchnia była bardzo równa. Drugim poważnym błędem jest to, że siatka nie zawsze jest dawana na zakład. Dla niektórych może wydawać się to oczywiste, ale niektórzy potrafią zrobić tak elewację, że siatka nie jest założona jedna na drugą, co w konsekwencji po nałożeniu tynku po pewnym czasie może pojawić się nam na elewacji duże pionowe pęknięcie w miejscu, gdzie nie było tego zakładu. Sam zakład powinien mieć około 10 cm. Również siatka powinna nachodzić na siatkę na narożniku, ale nie powinna być bliżej jak 2-3 cm od samego narożnika. Warto również wspomnieć o tym, że dziury po kołkowaniu możemy zakleić wpierw klejem. Jeśli kołkujemy i zaślepiamy miejsca po kołkowaniu styropianem, należy również według mnie zakleić je klejem i poczekać około dobę, aby klej zdążył związać. Wtedy możemy zniwelować efekt biedronki, gdzie podczas nasłonecznienia pod dużym kątem nie będzie widać kropek. No i warto wspomnieć również o tym, że samo zatapianie siatki powinniśmy przeprowadzić w temperaturze od +5 do 25 stopni. Są to temperatury bezpieczne, w których będziemy mieć pewność, że nasz klej zwiąże prawidłowo. Zatapiania siatki również nie przeprowadzamy w momencie, kiedy na elewację świeci słońce. W takiej sytuacji powinniśmy osłonić ją specjalną siatką. W zależności od warunków atmosferycznych, kiedy klej już zwiąże, możemy przystąpić do nakładania drugiej warstwy. Niezbędne tutaj będzie przeszlifowanie ewentualnych wystających grudek przy pomocy tarki do ścierania styropianu. Drugą warstwę kleju najlepiej nakładać przy pomocy szerokiej pacy
a wyrównywać przy pomocy pióra. W tym przypadku również bardzo ważne jest to, abyśmy sam klej rozrobili w czystym wiadrze, tak abyśmy nie mieli żadnych nieczystości. Zabrudzony klej jest trudny w rozciąganiu i pozostawia za sobą zarysowania od zanieczyszczeń. Prawidłowo wykonana elewacja powinna mieć co najmniej 2 warstwy kleju przeznaczonego do zatapiania siatki. Na tak przygotowaną powierzchnię po wyschnięciu możemy nałożyć grunt, a następnie strukturę. Jeżeli podobał Ci się ten film, zachęcam do pozostawienia łapki w górę, a jeśli masz jakieś pytania, możesz również napisać je na dole w komentarzu.